Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, trzymam was na moich matczynych kolanach, jesteście dziećmi mojego Syna, kocham was moim matczynym sercem. Umiłowany ludu mojego Syna, trwajcie bez lęku, nie dajcie się zawładnąć strachowi, bądźcie świadomi boskiej miłości, żebyście nie stracili wiary i żebyście pozostali w nadziei i boskim miłosierdziu. Nawet jeśli przywódcy komunistyczni i masoni Ziemi przygotowali wszystko, abyście wpadli w panikę, nie pozwólcie, aby wprowadzili was w tę pułapkę. Pamiętajcie, że to nie jest koniec świata, ale tego pokolenia, dlatego czeka was taki chaos spowodowany nieposłuszeństwem w stosunku do moich objawień, tych już spełnionych, tych spełniających się i tych, które dopiero się spełnią. Diabeł wie o tym i będąc tego świadomym, rozpętał swoją furię przeciwko moim dzieciom, aby doprowadzić je do potępienia. Jest niezmiernie ważne, aby każdy człowiek przyjrzał się sobie i zdemaskował prawdziwe ludzkie ja, które nosi w sobie. Nie jest to czas, abyście żyli w niepewności, ani w niepokoju, zazdrości, dumie czy dwuznaczności. Bazowe namiętności sprawią, że będziecie wzrastać w złu, które szatan zsyła na ludzi, aby wpadli w jego sidła i zapomnieli, że zostali odkupieni przez mojego Syna i nie podlegają złu, lecz dobru. Rząd światowy prowadzi wielką duchową walkę z ludzkością, dezorientując was, by wzbudzić strach przed tym wszystkim, co was czeka, przy braku prawdziwej wiary, posłuszeństwa i nadziei wśród ludu Bożego. Jak wiecie, zmierzacie do wielkich ucisków, takich, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyliście. Porządek świata ma zaprogramowaną całkowitą zmianę dla całej ludzkości na każdym poziomie. Ich plan polega na tym, aby ludzkość zmieniła się pod każdym względem, aby wasze myśli, praca i działanie zostały zmienione. Bądźcie czujni, ludu mojego Syna. Bądźcie czujni, moje dzieci, stawiajcie opór, nie dajcie się zaskoczyć. Bądźcie świadomi, że jesteście dziećmi mojego Syna, pozostańcie w stanie łaski, wszyscy z Chrystusa, wszyscy dla Chrystusa. Pozostańcie gotowi żyć dla mojego Syna, w ten sposób nie będą mogli was zmienić. Nie obawiajcie się głodu, który zbliża się na całej ziemi, ani upadku gospodarki światowej, tylko Ojciec Przedwieczny jest sprawiedliwy i prawdziwy, i nie opuści swego ludu. Nie obawiajcie się wstrząsów ziemi, nawet jeśli nie zachowuje się ona normalnie. Wielkie wstrząsy objawione przez tę matkę nadchodzą i dlatego jest konieczne, aby moje dzieci zachowały mocną wiarę. Dzieci, nadszedł czas, aby uznać wasze błędy. Czas powrócić do owczarni. Czas zjednoczyć się. Dzieci, nie pozostańcie w ciemności, otwórzcie wasz umysł analizując przyspieszoną drogę, którą prąd tego, co światowe ogłusza was, aby oddalić was od prawdziwej drogi ku zrobieniu rachunku sumienia absolutnego i koniecznego, abyście mogli powrócić do owczarni. Nie dryfujcie dalej, podejmijcie stanowczą decyzję i przekonani o miłości miłosiernej mojego Syna, także nie czekajcie do ostatniej chwili, aby błagać o przebaczenie. Zmiana musi być dokonana w tej chwili, zanim zapadnie noc i całkowicie przyćmi światło księżyca, a gwiazdy nie będą migotać na firmamencie jako znak tego, co już ciąży pod ochroną sił zła, które zagarnęły to, co należy do Kościoła mojego Syna. Bądźcie świadomi oczyszczenia, które już się rozpoczęło na ziemi, w morzu, w przyrodzie i w człowieku. Człowiek wzgardził wielkim darem życia i wywoła krwawą wojnę.
będzie ona wynikiem pragnienia władzy nad istotami ludzkimi, w celu podporządkowania i mentalizacji ich do fikcyjnego życia wspólnotowego, które w zamian będzie ustanowieniem tego, który całkowicie wystąpi przeciwko dzieciom mojego Syna, Antychrysta. Powyższe nie jest wymysłem wybranych, tych wyznaczonych do dzielenia się naszym słowem, jest to rzeczywistość, z którą cała ludzkość będzie musiała się zmierzyć i będzie cierpieć, dając swoje tak złu i zaprzeczając jedynemu i prawdziwemu Bogu, który był, który jest i który będzie na wieki. Każdy z was, moje dzieci, jest łatwym łupem dla zła, jeśli trwa bez rozpoznania. Dopóki nie zrozumiecie w pełni tej decydującej chwili, w której żyjecie, nie będziecie spójni między tym, co mówicie, a tym, co praktykujecie w swoim życiu. Nie wolno wam ogłaszać, że jesteście prawdziwi i doskonali, jest to brak pokory, jest to antyświadectwo i czyni oczywistym wasz brak nawrócenia. Dzieci, ciemna ręka zła unosi się nad ludzkością, atakując ją zaciekle, aby zmienić wasz stan umysłu i zaniepokoić was, wprowadzić was w niekontrolowany strach, oferując wam bezpieczeństwo i obiecując wam stabilność i w ten sposób kontrolując was, jak kontrolują tłumy w miastach. Bądźcie mocni w wierze, nie pozwólcie, aby niepewność was zaskoczyła. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, ziemia przebudzi się w pierścieniu ognia. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, czas przyspiesza i zło zwiększa swój nacisk na ludzkość, aby dać się odczuć. Umiłowany ludu mojego Syna, nie zasypiajcie, to nie jest czas na sen, to czas na zachowanie ciągłej czujności. Aby uratować swoją duszę, trzeba będzie żyć według ducha, a nie rzeczy materialnych. Nie wszystko, co się dzieje, jest logiczne dla człowieka, boskie plany nie mieszczą się w ludzkiej logice. To, co musi się spełnić, spełni się, nie wtedy, gdy człowiek tak powie, ale wtedy, gdy zostanie to zadekretowane w niebie. Umiłowane dzieci, nadejście wojny przyspiesza. Moje dzieci, chcę was wezwać do jedności, do nieustannego braterstwa, wszyscy będą go potrzebować, wszyscy. Przygotujcie się do schronienia się w moim niepokalanym sercu, pozostańcie stale zjednoczeni, ofiarowując się i adorując jedynego Boga, który jest godny uwielbienia, Alfę i Omegę przez wszystkie wieki. W każdej chwili jesteście w ręku Ojca Niebieskiego. Nie jesteście sami. Błogosławię i kocham was. Nie bójcie się. Czy nie jestem waszą matką?